opuszczanie domu rodzinnego opisałeś jako nic specjalnego. Podtrzymujesz? No, na pewno jakbym nie dostał nakazu pracy, to bym tu nie pojechał. Ale byś nie poznał Zosi. A tak to masz żonę Zosię i wiesz, no. Nie żałuję. Nie żałujesz? Proszę, nie żałuję, no. Syna Marka, wnuka Syna Juliana. Marka i Syna Marka, syna wnuka Marka, Juliana. Wojtka. No, a wnuki jakie to już w ogóle szkoda gadać. Co jak się to nazywa? Co? Przyrząd. Kamera. Kamera to robi zdjęcia, nie? Nie wiem, aparat fotograficzny robi zdjęcia, kamera filmuje. Kamera też filmuje. Kamera filmuje. Ale kamera filmuje, nie? Mhm. Idziemy spać. Antywłamaniowe okiennice. 100 ileś lat ma ta maszyna. Singerka. Ja to muszę tak tutaj zasłonić, przykryć, żeby złodzieje tego nie widzieli, bo już wszystko pokradli, co było. Cenne obrazy pokradli kryształy, pościel, no różne maszyny, wszystko pokradli. 3 razy były włamania, 3 razy, no. Kiedy ten dom powstał? Jako... W 1912 roku. Dostał działkę, dziadek, odpowiedz to wszystko, jak to było. Dokładnie nie wiem, czy kupili tę działkę, czy dostali. Dostali od rodziców, nie? To taka duża działka była i na 2 dla No, siostry. no tak, ciotka Marta i ojciec. No. To za nami ten dom to była siostra mojego taty. Kałuża się nazywała po mężu. No i później wybudowali oni jednakowe 2 domy tam powstały. Ale co wybudowali tak bez kredytu? Jak? Z czego? Za gotówkę? No, mój tata pracował na koksowni, był tam mistrzem i dobrze zarabiał. No a babcia może, bo oni tam jakieś... Czyli jedna dziadkowa pensja, tak, wystarczała na to, żeby wybudować ten dom, I dzieci było tyle. utrzymać 6 dzieci. No ale to najpierw był dom, a potem dzieci. No rozumiem, No. ale wystarczało. Pierwsze dziecko się urodziło w 1915 roku. No. Ja mieszkałem tam. Zresztą są nawet napisy, Marek. Dziewczyny w tym pokoju, Aleś po prawej stronie, a dziewczyny po lewej stronie. No ma. To jest babcia Maria, Prababcia twoja. twoja prababcia. Tak, To jest ciocia Małgosia, ta, która też jest pogrzebana w tym wspólnym rodzinnym I grobie. najlepszy, Tu jest wujek Alojz, no, mój chrzestny. On ma Franek w gdzieś. Krakowie, na Rakowicach. A to jest Aniela, No, ta, która ostatnia tutaj mieszkała. Ostatnia z rodzeństwa dziadka. tak jest. Tu jest twój dziadek. Zenek. Nie widać go. Z Wojtkiem. Wujek Wojtek na jego rękach jako mały chłopczyk. Tu jest twój tata, czyli ja. Jak Wojtek przyjeżdżał z tatą, to babcia ich brała za ręce i tańczyły takiego śląskiego. Jakżem chodził do szkoły, bawiły mnie. I tak tańczyła babcia z nimi tutaj na całym tym, nie? Uczyły mnie profesory, czy jak to tam było, tak, nie? 1, raz, 2, 4, to są polskie litery, 1, 2, 3, 4, to są polskie litery. Jak to się, sąsiedzi do was chodzili. Myśmy mieli Pierwszy radio. na tej okolicy radio. Podobno takie fajne, ja go pamiętam ten radio. To tak wyglądał jak ten nasz stary komputer, no taki. Który miał takie te. No i przez samą już wojnę, no to te wszystkie informacje, które Sąsiedzi szły, przychodzili wszyscy do was. wszyscy przychodzili słuchać. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku.
Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Maksymilian Kłapsza. Niedaleko nas na tym. To taki daleka krewna rodzina naszej tam rodziny. I syn był bo jak wszystkich tam brali do wojska niemieckiego. I on zdezerterował. I go złapali. No, to zrobili egzekucję na rynku. No właśnie, to chciałam powiedzieć. Ludzi zgonili i na oczach nas go zastrzelili. A jego matka tego Niemca tak prosiła na kolanach, żeby mu nic nie zrobić. No. Jak spojrzysz na podłogę w kuchni, Gdzieś to to było tak widać 5 warstw farby. malowane, bo to co 2 lata się malowało. Różowa, potem żółta, potem taka pomarańczowa i na końcu była taka ciemna. To jeszcze tego, to był obóz z Oświęcimia, część więźniów na nogach szła do Wodzisławia na stację, tam i dopiero ładowali, gdzieś tam wywozili. No a tym, kto nie mógł iść, zesłab, to go strzelali. To tak od naszego domu aż tam do tego mostu na dole, no to ja wiem, tam może było z 20 tych trupów. No, straszne czasy. Tak w szczegółach to wszystko fotografuję, że nie znam się na tym, ale Skoro dom ma pójść na sprzedaż, to trzeba go jakoś uwiecznić. to było w czasie wojny. Bo oni chodzili do niemieckiej szkoły, no opowiedz Do sobie. niemieckiej szkoły chodziliśmy. To jak się to nazywało? Ibergangsschule. Szkoła przejściowa jakaś taka. No ale, no i były te naloty już rosyjskie. Jesteśmy, jak były naloty, to myśmy tam uciekali taki do podziemia szkólnych. No i niedaleko szkoły spadła też bomba i po tym nalocie myśmy tam polecieli. No i ta bomba była, ja wiem, z takich 5 metrów i taki lej na 4-5 metrów w dół. No. To są takie pojedyncze tego. No. No jeszcze. Łódzka mieszkała tam za Wodzisławiem. Tak jak pojedziemy na cmentarz, to tam za tym cmentarzem dalej. W Popielu się to nie inaczej. Na Jedłowik się to Na Jodłowniku. no. I szli z koszykiem i Bielizny. bielizny. I akurat były te Nalot. naloty. Oni ten koszyk zostawili i polecieli gdzie się tam schować. W ziemniaki czy coś tam. No tam w pole jakieś tak. No i jedna z takich małych bomb wpadła do tego kosza i nie eksplodowała. Została w koszu. No oni przychodzą, a bomba tego, no, w koszu. Zostawili ten kosz i polecieli. Uciekły. To nie. No ja tutaj. Czekaj, może ja to zrobię. Ja tu chciałam pokazać, no to wszystko, ja tutaj tak już nigdy nie zaglądałam. To byście sobie musieli wziąć z dzieci na pamiątkę. To jest O, dziadek i babcia. ten krzyż, Portret małżeński. a ten krzyż wisiał w sypialni u babci. Przedtem ludzie mieli takie obrazy, tutaj widzisz święte jeszcze jakieś leżą obrazy, tu leży jakiś. Oj, tak, tak. I te 5 dzieci, co tam było, wszystkich zeszczeli. Nie, to on się zastrzelił. Czy on się On zeszczelił? zastrzelił swoją rodzinę. Całą rodzinę. Dlaczego? Niemiec, jak szedł front, już teraz Niemcy przegrywali wojnę.
No to on wszystkich zastrzelił, no. Całą swoją Że- rodzinę? Co? Całą swoją rodzinę zastrzelił? No, są trzy osoby, żony i on. Cztery osoby. Cztery osoby zaszczelił, a malutkie dziecko zostało takie, Tak, takie jedno leżało w łóżeczku i zostało takie, to zostało. co dziecko zostało. No i teraz pójdziemy tutaj i tu właśnie była ta studnia. Tu była studnia, tylko ona jest zasypana teraz i tam jest tylko taki właz, bo tam jest kanalizacja teraz zrobiona i tego. Ale tu była ta studnia i tu właśnie spuszczano na tych łańcuchach wiadrę z mięsem czy tam z czymś i kryto przed rucholami. To była zasada ruskich. No. Wszystko niszczyli. Co było, to Wsi- co było eleganckiego, co- to niszczyli. Ale ci takie czego to by żeby zniszczyć. No. Jak pierwsze wpadli, to wszystkie płoty porozwalali. To była zasada, żeby im obchodzić tego tylko na przełaju. A brudasy? Jak do babci przyszli, takie tyłem zastawiała, taką wierszawkę miała i tyłem się tam ustawiała, żeby nie widzieli, co tam jest, tylko w tej szafce, nie? No ale jakoś tam się dobrali, tam były jakieś garnki ze smalcem, z jakimiś rzeczami, to mówi, to takie było, tacy no nie, jak to nazywali, babcia mówiła, przepadliści. I łapami tak brali to i tak do jedzenia, mówi. A kury, jak babcia miała jakieś tam, to pozabijali, gotowali rosół, to kury wyrzucali to mięso, tylko ten rosół rosół wylewali, a to mięso tylko jedli. Brudasy takie. Jak mu zwozili z całej wsi rowery i kazali naprawiać i po całym podwórku jeździli. Żołnierze, bo oni kradli w zaraz te rowery i uczyli się jeździć, bo oni nie umieli. Większość nie umiała. No i potem jeździli na tych rowerach i jak się zepsuł, no to nie miał kto naprawić, to do mojego ojca. Całymi dniami te rowery tam, kurde. A jeździli Naprawiał, tak? Co a po podwórku jechali jak wariaty. A dookoła, a jak się cieszył, jak już umiał dookoła objechać, jakie radość. A jeszcze powiedz o tych zegarkach też, jak przywozili te zegarki. No zegarki, to była pierwsza rzecz, jak ruscy wchodzili żołnierze, to pierwsze co brali to zegarki. Wszystkie zegarki zaraz zabierali. Odtąd dotąd mieli zegarki pozapinane i tak się chwalili tymi zegarkami. Na nogach, na wszędzie, no. Także tylko zegarki. No, przeciwko nas, znaczy na naszym polu było taki szpital polowy zrobiony i ci ranni żołnierze ruscy albo ich przywozili, a ci co mogli iść to na nogach, to jakie tam były wrzaski, bo wszystko bez nieczulenia robili. Nogi odcinali, ręce i... Było tego, taki ryk, że szkoda gadać. A tu w tym były ukryte, tam były wykopane taki podziem, taki dół i to było zamurowane i tam była bielizna, ubrania, szkliwo, zastawy, wszystko tam było zakumuflowane. No i to się zostało i po wojnie zaraz mieli wszystko i mieli i talerze, no zastawy mieli, ubranie mieli, wszystko mieli, bo babcia była sprytna, wszystko tam pochowała i... Na Śląsku było tak, po wojnie, żeby jakiś spadek czy coś, to wszyscy musieli mieć polskie, że to nie powinni mieć żadnych niemieckich takich Imion. skojarzeń, czy imiona, czy nazwisko i tak dalej. No i ja miałem Erwin, to niemieckie nazwisko, imię, no i trzeba było to zmienić. No i teraz inaczej, dlaczego powstał Zynek, nie? Bo właśnie w czasie wojny, tam na froncie, to Niemcy mieli z Polski swoich takich robotników. U nas mieszkał z Krakowa Zynek. Powiadali, że to był taki fajny chłopak, że nie wiem. No i potem to jakie imię wybrać? A to może ten Zynek, no i Zynek został. A to jest wózek taki, wiesz, tam, nie, to taki był na kółka, taki jak mały wóz, taki drabiniasty, taki kółka, normalnie dysze, fajny taki wózek.
I Marek z twoim tatą zawsze lubili tam jeździć. Babcia ich tam sadzała i jak nas nie było, to ich woziła tu po podwórku. Oni się cieszyli. No. Babcia była koniem pociągowym. No. Chodziliśmy na takie tajne takie spotkania, pojedyncze, czasami kilku chłopaków czy tamtego, na te lekcje. No ale do komunii nie wolno było iść To znaczy zbiorowo. zbiorowo. No to ja po tym okresie tych nauk wstępnych, to każdy szedł na własną rękę. Ja pamiętam, kupili mi takie ubranko marynarskie, takie i poszedłem normalnie tak jak z ludźmi do kościoła i przyjąłem pierwszą komunię. Co dostałeś w prezencie? na Nie pierwszy? było prezentu. Obywatelka frysztacka Aniela, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Ale ktoś go puchnął chyba. To nie wiem, to już nie wiem tego, bo ja tutaj nic nie zaglądałam jeszcze. To już było po wojnie. Chodziliśmy już do tej samej szkoły. Na przerwie on tam wyszedł tam koło tej szkoły był duży taki plac. Wyszedł i taki tam był rów, taki nasyp i on tam znalazł bomby, nie wypał. Coś tam zrobił i ta bomba strzeliła wręcz. I całe rozerwane tu wszystko, ja to widziałem. Zakrwawiony tego zginął chłopak, no. Ja już nie pamiętam rzeczy, ja już, moje umysł wysiada, Julek. Jakbyś tam widzicie jakaś książka, to weź tam. No i tak to było, przypomnij. No jechaliście tym koniem i on się gdzieś tam, Kable jakieś. kable tam jakieś były i ten Tak. koń tam wszedł, no i to I on tam, ten koń zginął, no. zginął, a wyście z tyłu jakoś szli i wyście zostali, bo to eksplodowało i ten koń zginął, a wyście się uratowali. No. A jak się złodzieje tutaj dostali, to tam na górze w tym pokoju to wszystkie zdjęcia były na całej podłodze porozrzucane tam i szukali, wiesz, biżuterii. No to co było, to zabrali. Tu Aniela, jaka młodziutka popatrz. No, Ile miała? 25 lat wtedy, nie? Czy no to jest czy 28 rocznik, no to 27, tak. No. Czyli niedobrowolnie przyjechały. że do nie tego dobrowolnie, tylko po technikum, które kończyłeś w Zabrzu, w Chorzowie. Później przyjechałeś tutaj po prostu na nakaz pracy. No i później dopiero kończyłeś studia. Ale to już nie musi pisać tylko tego, bo No. to nie ma sensu, bo nie chodzi o mnie, żeby u mnie jest takim fragmentem tej całej sprawy. Jak do wojska cię chcieli jeszcze zabrać, to jeszcze tego nie powiedziałeś. Jak z walizeczką wróciłeś i później żeście z kolegą, wiesz, drinkowali. Wszystkimi się pożegnałem, wyjechałem do Bielska, a tam mnie z powrotem. Popatrz, muszę to tak zrobić, co włożyć tu. Tak. I to mam tu schowaną tą plachę. No kurde, teraz mi to tam wlazło i koniec. Najważniejszy pokój, nie otworzę. Nie włożysz. Co to robić? A, dziadek Miszunio. Mi się wydawało, że już jest sprawa przetegowana. A ja to miałam tu schowane przed złodziejami. No dobra, no to możecie wiedzieć. Tu był ten pokój, tylko napadli Aniele. Jak ty się urodziłeś, to akurat nie było takich rzeczy. 64 rok nie było takich. Były, ale No ale Czecha z Czecha była były ładniejsze. To Aniela tam przywoziła z Czech różne buciki, mondamin, jakieś różne takie odżywki, sweterki, śpioszki. To wszystko z Czech miałeś. Zawsze byłeś ładnie ubrany. Aniela spała w pokoju na górze w sypialni.
I złodziej, drabina akurat była tutaj pod oknami taka długa, podstawił sobie z drugiej strony od zewnątrz i wszedł przez te okno i ją tam napadł. Ona leżała, kot leżał koło niej, więc ten kot rzucił się na tego złodzieja, podrapał go, więc ta pościel została pokrwawiona. To były też tam później dowody, brali z tego jakieś tam ten. I on mówi, żebyś była młodsza, to bym cię zgwałcił. No, a ona miała wtedy 70 chyba lat. Tak mi się wydaje, że tyle miała. I ona tam miała schowane pieniądze i teraz była najśmieszniejsza historia, bo ona te pieniądze tam wyciąga, a tak wyciąga, żeby się rozleciały te pieniądze. I ona była na tyle cwana, bo on chciał jeszcze te pieniądze, on mówi, czy się napije wódki. Cwaniak nie chciał dotykać nic w ogóle, więc ona mu polewała tą wódkę. Ona niby też się napiła, ale bardzo się upił. Także on już nie był w stanie jej nic zrobić i ona od niego wyciągła wszystkie. Gdzie kościoły okradł, jakie obrazy okradł, i gdzie to sprzedawali. Ona wszystko to od niego wyciągła i ona byś na policji wszystko zdawała i wszystko się pokryło. Oni tam jeździli, wszystko się pokryło w ogóle. Zachował się tutaj kalendarz. Kartka jest z kalendarza na dzień, w którym Aniela dostała zawału serca, musiała opuścić dom i od tej pory dom nie jest zamieszkany. 24 października 2013. Popatrz, całego domu nie zabiorę. Zabiorę tylko wizytówkę. Naprawdę uważam, że to taki grat. Grat. Tylko ci zawadzać wiesz. Dlaczego nie lubisz tu przybywać? No ale co ty, to ci przyjemności sprawia przebywać? Tutaj? No. A dlaczego miałoby nie sprawiać przyjemności? To jest przecież ojcowizna, to chociażby tylko pobyć na chwilę tutaj, porozmyślać, po prostu. No to tylko do domu już i koniec.